Trasa Wielkiej Prechyby nie była dla mnie jakimś bardzo dużym zaskoczeniem, ale na pewno kilka miejsc otworzyło mi oczy na potencjalne problemy, które mogę napotkać w trakcie całości tego wyścigu, który nas czeka. Przede wszystkim nie oczekiwałem tego, że będzie to aż tak prosty technicznie teren. Pomimo tego, że jestem z Małopolski, biegam po górach już sporo czasu, nigdy nie byłem na przykład w okolicach Radziejowej i nie byłem nigdy na Przechybie. Dlatego też ten cały pierwszy fragment, na którym robi się naprawdę sporo przewyższenia, trochę mnie zaskoczył właśnie pod tym kątem, że tam nie ma żadnych ostrych kamieni, że nie ma tam bardzo ostrych podbiegów, może jeden, tylko ten 20-kilkuprocentowy, ale oprócz tego ta trasa jest naprawdę mega szybka. Dzisiaj bardzo fajny dzień i jestem bardzo podekscytowany, bo dzisiaj rekonesans trasy w Szczawnicy. Pierwszy raz będę biegł trasę Wielkiej Prechyby, także już czuję te emocje, które będą działy się na Mistrzostwach Polski. Ale przed jeszcze kilka rzeczy. To już za 2 tygodnie z tego miejsca będziemy zaczynać rywalizację w Mistrzostwach Polski o również kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. Także szczerze Wam powiem, ekscytacja jest, będzie się działo. Na szczęście dzisiaj do rekonesansu pogoda bardzo dobra. Mam nadzieję, że nie spadnie żaden deszcz po drodze i że w całości zmieszczę się w jakichś 4 godzinach. Zaczynamy! Jak widzicie, początkowo trasa prowadzi takim płaskim detrakiem, także tu prędkości pewnie będą w rzędu 3,20 na samym początku, na co trzeba być gotowym przy takiej paczce zawodników. No i w końcu wbiegamy na szlak. Żółtym szlakiem pniemy się do góry. Naprawdę pogoda jest świetna. Moja strategia na pewno będzie zakładać nieco spokojniejszy początek i próbę uzyskiwania swojej przewagi na podbiegach, na tych momentach, w których będę miał możliwość zastosowania swoich umiejętności siłowych. Pogoda na ten moment nie zapowiada się w taki sposób, aby stanowić dla nas problem w trakcie startu. Prognozy raczej są pozytywne, więc to, co widzicie tutaj w trakcie tego rekonesansu, na pewno nie znajdzie odzwierciedlenia na Prechybie. Raczej tego śniegu już nie będzie tego błota pośniegowego. No i cały ten dystans i cała ta trasa będzie raczej sprzyjała bardzo szybkiemu bieganiu, a nie takiemu wolnemu człopaniu, z którymi możemy mieć do czynienia właśnie w momencie, kiedy jest troszeczkę tego błota na trasie, szczególnie w tej części od rezerwatu Białej Wody do Durbaszki. Trzeba powiedzieć, że cały tydzień poprzedzający ten mój rekonesans był z opadami deszczu i śniegu. Stąd też pomimo bardzo dobrej pogody, jak widzicie, jest teraz na trasie trochę błota. Natomiast nie jest to jeszcze jakiś najgorszy warun, jaki sobie można wyobrazić. Niejednokrotnie w zimie i jesieni, czy nawet wczesną wiosną w Blasku Wolskim i w Beskidzie Wyspowym trenuję właśnie w takich warunkach. I wiecie co? Szczerze, to uwielbiam biegać w błocie. Zamierzam przygotować się do tego wyścigu właśnie jak do takiego bardzo szybkiego biegu. Podobnie jak do jesenickiego maratonu, gdzie również średnią bodajże prędkość to miałem około 4,27 na kilometr, więc mega szybko. Tu podejrzewam, że będzie to podobne tempo, może nawet nieco szybsze, jeśli chcę powalczyć o zwycięstwo.
Co do obuwia, raczej na Prechybie wystartuję w Tektonach 2, moim ubiegłorocznym bucie startowym, którego uwielbiam, który jest jednocześnie dynamiczny, ale zapewnia też podstawową dozę przyczepności. Jeśli natomiast spadnie dużo deszczu i będziemy wiedzieć, że trasa jest błotnista, wtedy wystartuję w Speedgoatach, w których robiłem ten rekonesans. Speedgoaty łączą w sobie jednocześnie dwa parametry, czyli tą amortyzację, która jest jednak wymagana przy tak długim wysiłku, ale dodatkowo dużą przyczepność na błocie oraz w trakcie takich śliskich warunków na skałach. Jestem przekonany, że raczej nie będę zmuszony do podjęcia decyzji o Speedgoatach, gdyż pamiętajcie, że jest to but nieco cięższy niż moje Tektony. Optymalnie dla mnie byłoby wystartować w Zinarach 2, ale z kolei jest to but, który bardzo mocno obciąża podłudzia, który ma małą dozę amortyzacji, więc byłaby szansa na skurcze w drugiej części biegu. Dlatego bezpiecznie wybiorę but pewnie na jeden dzień przed startem. Ostało się jeszcze na trasie trochę śniegu. Mówię, ja bym nie narzekał, gdyby warunki na Prechybie były bardzo ciężkie. Jestem zawodnikiem typowo siłowym i bieganie w trudnych warunkach mi po prostu sprzyja. Strategię żywieniową również mam już opracowaną. Na podstawie moich treningów myślę, że będę w stanie przyjąć 100 gramów węglowodanów na godzinę wysiłku, tak aby zapewnić sobie też szybką regenerację po biegu, ponieważ jest to dopiero pierwszy bieg w sezonie. Bardzo, bardzo ważny, ale w tym sezonie takim wiosennym, wiosenno-letnim dopiero pierwszy. Czekać mnie będzie Golden Trail World Series, czekać mnie będzie start w Major Hockey w Val d'Aran, także zależy mi na tym, aby całość przebiegła też w zdrowiu. No i pewnie jak to zwykle na wideo, nie będzie tego widać, ale zaczyna się wyrybka, mocna ściana. Jestem po około 12 km, jeśli się nie mylę. Podłoże dobre, nie jest to jakieś wielkie błoto. Na razie to wszystko. Przypomina mi mega Beskid Wyspowy. Wszystkie te trasy, na których tam trenuję. No i jest szybko. Nie spodziewałem się, że jest to aż tak mało techniczny teren. Więc jeśli tylko warun będzie suchy, będziemy naprawdę bardzo szybko napierać. Moim ulubionym fragmentem tej trasy jest zdecydowanie zbieg z wysokiego wierchu za Durbaszką. Ta przepiękna polana, ta rozległa okolica bez żadnych drzew, takim otwartym widokiem jest czymś, co bardzo mocno zawsze zapada mi w pamięć. To, co obserwujemy później też na tych zdjęciach, a czego nie pamiętamy w trakcie wyścigu, pozwala nam też trochę wrócić do tych emocji, których doświadczyliśmy właśnie w trakcie takiego biegu. Dlatego cieszę się, że udało mi się zarejestrować też wszystkie te kadry, które tutaj możecie oglądać na ujęciach z drona i myślę, że na długo zapadną mi one w pamięć. Krótki podkreślę jakiś śnieg. Lubię to. No i tu będziemy mieć pierwszy punkt odżywczy. Jeśli będzie taka pogoda, to super. Idealnie. Trzeba jakoś bardzo dużo picia ze sobą brać. Ten pierwszy fragment około 15 km i prawie 1000 metrów 50 w górę. Zbliżam się do Radziejowej. Jak widać, jak było też widać wcześniej, tego śniegu momentami jest jeszcze dosyć sporo, ale tak jak tutaj zamienia się on powoli w błoto pośniegowe, więc ta przyczepność nie jest aż tak wysoka. Nogi męczą się mięśniowo bardziej, ale jeśli coś by tu jeszcze przymroziło przez te 2 tygodnie, albo jeszcze posypało, to byłyby ciekawe warunki.
Minąłem Radziejową, najwyższy punkt na trasie i teraz zbiegam w kierunku drugiego punktu odżywczego, czyli Obidzy. No i płynie ta woda z roztapiającego się śniegu. Cieszę się, że wybrałem na dzisiaj speedgoaty, bo przyczepność mam znakomitą. Uzupełniłem na Obidzy płyny, także teraz zbiegamy w kierunku Doliny chyba Białej Wody, a później wybiegamy w stronę Wysokiej Durbaszki. Końcowy fragment biegu, można powiedzieć. Tu jest bardzo ciekawy fragment trasy, ponieważ zbiega się do Obidzy i podbiega później tym samym szlakiem, więc można łatwo skontrolować, gdzie są rywale na przykład. No i wystarczy tylko popatrzeć. A ten fragment znany mi jest już dobrze. Rekonesans do Durbaszki w zeszłym roku i sama Durbaszka dały mi doświadczenie w tej części trasy. Mniej więcej tutaj, na tym podbiegu, oderwałem się już tak całkowicie w zeszłym roku od Sylwka Lepiarza. Myślę, że cała trasa nie zaskoczyła mnie, tak jak wspomniałem, jakoś bardzo mocno. Jestem przekonany, że będzie to bardzo, bardzo szybki bieg. Liczymy na to, że będzie to najszybszy, najlepszy, najlepiej obstawiony bieg w historii polskich biegów górskich. Tu, jak widzicie, byłem bardzo mocno ubłocony na sam koniec, ale na szczęście obyło się bez żadnych upadków. Czułem się dosyć pewnie w trakcie całej trasy i miałem z niej bardzo dobre doświadczenia, ponieważ fajne było też to, że po prostu wyszło słońce na ten mój rekonesans. Jeśli tylko taka pogoda będzie na samym starcie, jestem przekonany, że będziemy się dobrze bawić. Damy Wam naprawdę dobre show, a ja sam wyjadę z dobrymi wspomnieniami i tym, co jest najważniejsze, czyli kwalifikacją na Mistrzostwa Świata. No i kończę mój rekonesans. Trasa nieco chyba dłuższa niż na traku, bo wyjdzie pewnie powyżej trochę 44 km. Natomiast cieszę się, że zrobiłem ją całą. Teraz mam ogląd już na to, jak będzie wyglądała ta rywalizacja. Będę miał swój game plan, a tu naprzeciwko za 2 tygodnie, co będę wiele mówił, chciałbym biec pierwszy i zrobię wszystko, aby tak się stało. Finalnie wyszły 44 km, 2020 metrów przewyższenia, 4 godziny 10 minut. Średnie tętno to 142, także bardzo spokojne Z2. Energetycznie wszystko super. Zjadłem 90 gramów węgli na godzinę, także super fajnie, bez żadnych problemów żołądkowo-jelitowych. Super. Wiem, że wiele razy to powtarzam, ale jestem naprawdę podekscytowany tą trasą, dlatego za 2 tygodnie będzie po prostu ogień.
A jeśli Wam podobał się ten materiał, jeśli lubicie to, co robię na tym kanale, rozważcie proszę zostanie moimi patronami. To bardzo pomoże mi publikować częściej, regularniej i jeszcze lepszej jakości treści. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach.